Szanowni Państwo, przejdźmy zatem płynnie do pierwszego panelu. Jego tytuł to Zagraniczni studenci na polskich uczelniach. Sytuacja obecna i perspektywy. Ta część będzie moderowana przez Edytę Lachowicz-Santos, witamy serdecznie, członkini zarządu European Association for International Education, dyrektorka Biura Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W tej części naszymi prelegentami są profesor Andrzej Szeptycki, profesor Jerzy Lis, rektor AGH, dr Wojciech Karczewski, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, profesor Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz pan Waldemar Siwiński, prezes założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Serdecznie zapraszam uczestników tego panelu oraz moderatorkę do zajęcia miejsc tutaj w tej części. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie prelegentów i mojej osoby, a organizatorom też dziękuję za powierzenie mi moderowania pierwszego panelu na tak wyjątkowym i ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu, konferencji w murach jednej z najlepszych uczelni w Polsce, a do tego na terenie kosmicznego Uniwersytetu Europejskiego Uniwersech. Zanim oddam głos naszym prelegentom, chciałabym pozwolić sobie na zainicjowanie pierwszej interakcji z uczestnikami, z Państwem. Kto z Państwa jest w tej chwili kandydatem, na przykład w duchu kształcenia przez całe życie? Proszę o podniesienie ręki. A kto może jest studentem lub słuchaczem? Przez całe życie, tak. A kto z nas, kto z Państwa jest absolwentem? Właśnie. Komunikacja z absolwentami to bardzo wdzięczny temat, właśnie dlatego, że jest to taka grupa interesariuszy niezmiernie ważna dla naszych uczelni, którą łatwo rozumiemy, z którą się identyfikujemy, bo wszyscy jesteśmy absolwentami. Ale wiemy też, że budowanie relacji z absolwentami zaczyna się dużo wcześniej, jak już tu wspomniano, niż w momencie wręczenia dyplomu i nadania im statusu absolwenta. Dlatego dyskurs na temat absolwentów zagranicznych rozpoczynamy od rozmowy o studentach zagranicznych. Stąd tytuł naszego panelu: Studenci zagraniczni na polskich uczelniach, sytuacja obecna i perspektywy. Proszę Państwa, globalizacja szkolnictwa wyższego nie zwalnia, mimo wszystkich problemów i sytuacji geopolitycznej na świecie. W tej chwili na świecie studiuje prawie 6,5 miliona studentów zagranicznych. Polska wpisuje się w ten trend do tej pory. W zeszłym roku przekroczyliśmy tą magiczną, wymarzony próg 100 tysięcy studentów. Ile dokładnie, to za chwilę z najlepszego źródła dowiemy się. Ale dzięki temu osiągnęliśmy ponad 8,5% skali całej populacji studentów, jeśli chodzi o studentów zagranicznych, co plasuje nas już dosyć blisko średniej europejskiej i sprawia, że Polska staje się coraz ważniejszym graczem w akademickiej mobilności na świecie. No ale w miarę jak przyjmujemy coraz więcej studentów, coraz więcej przed nami korzyści i możliwości, ale również wyzwań. Potrzeba integracji akademickiej i kulturowej tej grupy, rozbudowa systemów gromadzenia danych, tak ważnych dla nas, zapewnienie zrównoważonego finansowania, a także opracowywanie strategii długofalowej zatrzymywania na przykład talentów. Zaproszeni dzisiaj eksperci, paneliści reprezentują różne instytucje i dziedziny i podzielą się wiedzą oraz doświadczeniem właśnie w tych wymienionych przeze mnie aspektach. Paneliści już zostali przedstawieni, teraz pokrótce tylko plan na najbliższe 90 minut. Najpierw każdemu z panów zadam indywidualnie pytania, zachęcam również do interakcji między panami, później może jakieś ogólne pytanie dla całego panelu i na końcu chciałabym zostawić czas na zadawanie pytań z sali, na interakcję z Państwem, dlatego zachęcam panelistów do dyskusji, Państwa do inspirującej wymiany myśli. Pierwsze pytanie kieruję do pana ministra. Panie profesorze
Na początku tego roku wspomniana strategia, tak? Został powołany zespół ekspertów do spraw krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. O postępach tego zespołu będziemy rozmawiać na kolejnej sesji, ale teraz mam możliwość zarysowania takich ram strategicznych tego dokumentu, genezy powstania tak ważnego dla nas dokumentu oraz odniesienia się do wspomnianej już strategii migracyjnej, nazwanej w uchwale odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 25-30, która również odnosi się do migracji edukacyjnej. I od razu drugi aspekt, który chciałabym też poruszyć, to prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, która właściwie już za kilka tygodni się zaczyna. Czy ten aspekt umiędzynarodowienia szkolnictwa, szczególnie dotyczący studentów zagranicznych, też znajdą się na agendzie i szeroko rozumianej polityce naszego rządu? Oddaję głos, panie ministrze. Ja mam 90 minut, ja dobrze słyszałem? Wszyscy. A, przepraszam. Okej, z przerwą. Po kolei. Na początku tego roku, tak jak zostało powiedziane, zaczął pod auspicjami ministerstwa i pod bezpośrednią opieką Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaczął funkcjonować zespół, który pracuje nad strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego. To jest zespół celowo dosyć różnorodny, to znaczy w jego skład wchodzą zarówno przedstawiciele administracji państwowej, jak i szkolnictwa wyższego, uczelni, ministerstw i tak dalej. I on pracuje na takich trzech głównych obszarach, trzech podkomisjach. To jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, umiędzynarodowienie nauki, a także dyplomacja naukowa. Dyplomacja naukowa, której nie należy mylić z promocją nauki, czyli nie chodzi o to, jak my opowiadamy w świecie o swojej nauce, ale chodzi o to, jak wykorzystujemy naukę i szkolnictwo wyższe jako instrument polityki zagranicznej państwa, dyplomacji. Odbyły się do tej pory 2 kongresy umiędzynarodowienia. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Gdańsku w maju i umiędzynarodowienie nauki we wrześniu w Warszawie. Te prace są dosyć dynamiczne. W tej chwili się nieco zmieniła koncepcja na takim technicznym poziomie, jak ci eksperci mają nad szczegółami tej strategii pracować. Natomiast wydaje mi się, że istotne są 2 rzeczy. Po pierwsze od strony materialnej, co prawdopodobnie, bo strategia jeszcze nie jest skończona, ale co powinno się znaleźć w takim dokumencie, jakie rzeczy powinniśmy rozważyć, mówiąc o strategii umiędzynarodowienia. Ja w tym momencie się skupię na szkolnictwie wyższym, tak? No bo mówimy o absolwentach polskich uczelni. Jest kwestia promocji polskiego szkolnictwa wyższego poza Polską. Jest kwestia instrumentów, które temu umiędzynarodowieniu służą. No i jest kwestia jakości naszej oferty. To są, wydaje mi się, 3 takie najważniejsze elementy. I każdy z tych elementów mamy instrumentarium, które w każdym z tych obszarów możemy wykorzystać. Promocją polskiego szkolnictwa wyższego zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ale zajmuje się również środowisko perspektyw. Mamy strony internetowe Study in Poland, study.gov.pl. Jeżeli chodzi o instrumenty, to mamy różnego rodzaju programy stypendialne. Tutaj znowu w skali krajowej NAWA, ale w skali międzynarodowej program Erasmus, program środkowoeuropejski CEPUS,
którego już 4. umowa CEPUS właśnie w tych dniach będzie przechodzić procedurę ratyfikacyjną w parlamencie. Mamy oczywiście program Fulbrighta, więc mamy instrumenty, które tej mobilności studentów sprzyjają. No i wreszcie kwestia jakości. Tutaj nie mamy może instrumentów specyficznie dedykowanych, jak się mówi, do oceny szkolnictwa dla studentów z zagranicy, natomiast mamy oczywiście PAKE, Polską Komisję Akredytacyjną i jej znaczenie również w kontekście umiędzynarodowienia, to jest istotne, ono jest bardzo ważne. PAKA i ministerstwo zajmowały się w ciągu ostatniego roku w szczególności kwestią nowych kierunków medycznych, które były dosyć masowo przez naszych poprzedników otwierane. Myśmy się zdecydowali ograniczyć nabór na te kierunki, między innymi dlatego, że nasze studia medyczne są atrakcyjne dla studentów z zagranicy, ponieważ dają absolwentom zagranicznym, również polskim, studiów medycznych w Polsce dostęp do europejskiego, ale również do amerykańskiego rynku pracy. I było pewne zagrożenie, że proliferacja kierunków medycznych w Polsce, otwieranych trochę po uważaniu, na przykład sprawi, że stracimy amerykańską akredytację. I w związku z tym studenci z zagranicy, również ci polscy, będą mniej zainteresowani podejmowaniem studiów medycznych w Polsce, dlatego że nie będą mieli dostępu potem jako lekarze do Stanów Zjednoczonych. Do nas przyjeżdżają, dodam tylko, studenci z najdalszych zakątków świata. Nie ma ich wielu, ale warto o tym wiedzieć. Na przykład z Australii i z Nowej Zelandii. I połowa z nich mniej więcej, którzy przyjeżdżają z tych 2 krajów, to są studenci studiów medycznych. Zakładam, ale to jest też jedno z pytań takich drobnych na tą konferencję, że oni nie przyjeżdżają do Polski na studia po to, żeby potem jako Nowozelandczyk pracować w Polsce, ale po to, żeby potem wyjechać na przykład do krajów Europy Zachodniej czy do Stanów. Studia medyczne w Polsce, cytuję z pamięci, są około 4 razy mniej więcej tańsze niż studia medyczne w Stanach Zjednoczonych, tak? A dyplom jest potem ten sam. Ja mogę mówić dalej, jeżeli jeszcze mam czas, ale proszę mi przerwać w pewnym momencie, żeby to nie wyszło 90 minut. Więc to jest jedna rzecz, tak? Druga rzecz jeszcze, jeśli chodzi o strategię umiędzynarodowienia, mianowicie ten dokument ma mieć charakter dziedzinowej strategii rozwoju, która będzie spójna z krajową strategią rozwoju, taką na poziomie rządowym. Innymi słowy chodzi o to, żeby nie tylko dyskutować, nie tylko przyjąć jakiś dokument, ale żeby ten dokument potem można było w realny sposób implementować. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia, o której pani wspomniała, to jest kwestia polityki migracyjnej, przyjętej właśnie strategii migracyjnej, a w szczególności tego, o czym już pan rektor mówił, mianowicie kwestii polityki wizowej. W poprzednich latach pod rządami Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy do czynienia z tak zwaną aferą wizową i teraz jednym z jej elementów było kilkanaście uczelni, które, to bardzo ciekawe jest, jak patrzymy na wskaźniki, mamy w Polsce uczelnie, gdzie 90 parę procent studentów, jeden taki case był, 90 parę procent studentów to są studenci z zagranicy. Mamy również w Polsce uczelnie, gdzie po pierwszym roku ponad połowa studentów rezygnuje ze studiów, zwłaszcza studentów zagranicznych. No i tutaj w oczywisty sposób pojawia się podejrzenie zbieżne z tą aferą wizową, że te uczelnie nie mają na celu tak naprawdę świadczenia usługi edukacyjnej, dyplom studiów licencjackich, magisterskich po kilku latach studiów, ale świadczą usługi pod tytułem sprzedaż wiz do Polski. To nie jest zjawisko dotyczące wszystkich polskich uczelni, raczej kilkunastu. Najczęściej, nie wchodźmy może w szczegóły jakich, natomiast faktem jest, że nowa ustawa w tej chwili procedowana
o przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w procedurze wydawania wiz ma na celu ograniczenie tego procederu. Myśmy dosyć długo jako Ministerstwo Nauki wspólnie z MSZ-em nad tą ustawą dyskutowali. Udało się wypracować pewne rozwiązania, które są moim zdaniem dosyć rozsądne. Udało się również odłożyć na bok pewne rozwiązania, być może zbyt radykalne. W szczególności będziemy lepiej kontrolować jakość kandydatów, przepraszam bardzo, na studentów zagranicznych, którzy się ubiegają o przyjęcie na studia w Polsce. To jest być może czwarty element, który warto dorzucić do tej mapy, którą przedtem zrobiłem obok jakości studiów, instytucji i promocji. To jest jakość kandydatów. Tu chodzi zarówno o wiedzę merytoryczną, jak i o poziom znajomości języka wykładowego, czy to języka polskiego, czy angielskiego, bo w obu tych językach studenci z zagranicy w Polsce się uczą. Chodzi również o sprawdzenie, to był ten problem, z którym żeśmy przez pół roku jako środowisko naukowe się borykali. Chodzi również o sprawdzenie dokumentów ze szkół średnich, o sprawdzenie matur. Mianowicie te dokumenty będzie w tej chwili weryfikować Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, natomiast będzie je opiniować, co pozwoli, to pan dyrektor ewentualnie bardziej szczegółowo, ale pozwoli to zrobić w trybie online, bez konieczności przyjeżdżania do Polski. Dzięki temu będziemy mieli gwarancję z jednej strony, że kandydat, który się ubiega o przyjęcie na studia, naprawdę ukończył szkołę średnią, a z drugiej strony pozwoli to w miarę sprawnie na przetworzenie tej dokumentacji. Mamy nadzieję, że ta ustawa zostanie w miarę sprawnie przeprocedowana. Ona powinna teraz pod koniec roku stanąć na rządzie, czyli że w pierwszych miesiącach przyszłego roku kalendarzowego byłaby przeprocedowana w parlamencie, po to, żeby jeszcze można było w takim trybie specjalnym zmienić wiosną przyszłego roku uchwały rekrutacyjne uczelni i już według tego nowego systemu mamy nadzieję rekrutować na kolejny rok akademicki, unikając tych problemów, z którymi mieliśmy do czynienia w lecie tego roku. I ostatnia sprawa, o którą pani zapytała, mianowicie kwestia naszej prezydencji. W trakcie prezydencji, jeśli chodzi o ten obszar szkolnictwa wyższego, dlatego że przypomnę, nasze ministerstwo obsługuje, jeżeli tak mogę powiedzieć, bierze udział w dwóch radach Unii Europejskiej. To jest Rada EIX, czyli Education, Youth, Culture and Sports i Rada COMPET. Rada COMPET zajmuje się nauką, więc tę na razie odkładamy na bok. Natomiast jeżeli chodzi o Radę EIX, to najważniejszym tematem, którym będziemy się zajmować, jest propozycja Komisji Europejskiej dotycząca tak zwanego europejskiego dyplomu, European Degree, oraz ram kwalifikacji, które ewentualnie ten dyplom pozwoliłyby uzyskać. Pomysł Komisji Europejskiej przedstawiony na początku tego roku zakłada wprowadzenie do obiegu europejskiego dyplomu. Ja o tym mówię ogólnikowo, bo w naszej opinii jako rządu polskiego pomysł jest tyleż słuszny, co dosyć ogólnikowy. I w związku z tym nie bardzo jeszcze można do końca powiedzieć, jak ten dyplom europejski miałby funkcjonować. To jest zresztą jedna z istotnych spraw, która trochę kraje członkowskie dzieli, bo jak nie bardzo wiemy, o czym rozmawiamy, to każdy to rozumie po swojemu. Natomiast wydaje się, że ten europejski dyplom, i na tym skończę, potencjalnie może mieć co najmniej dwie zalety. To znaczy, po pierwsze, studenci kończący studia w Unii Europejskiej mogliby uzyskiwać dyplom, na którym oprócz polskiego orzełka byłoby też napisane European Union, i potencjalnie to może zwiększyć atrakcyjność takiego studenta na rynku pracy i takiego dyplomu.
dlatego że w świecie, no nie ukrywajmy, nie wszystkie 27 państw Unii Europejskich są rozpoznawalne jako wybitni gracze na rynku usług edukacyjnych, a jak będzie napisane European Union, to potencjalnie będzie to dla takiego studenta, dla takiej uczelni atut. Natomiast drugi pomysł polega na tym, że europejski dyplom byłby wydawany w szczególności po zakończeniu studiów międzyuczelnianych, wspólnych studiów prowadzonych przez kilka uczelni, na przykład w ramach sojuszów europejskich. I tutaj to jest bardzo dobra odpowiedź, to może piąty element a propos strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa, wspólne studia, tak? W tej chwili rynek pracy, w ogóle o czym mówił pan rektor, cały świat jest coraz bardziej dynamiczny i taki zmienny i niepewny i stąd coraz bardziej potrzebujemy studiów, które odpowiadają na bieżące wyzwania, również studiów realizowanych wspólnie w kilku uczelniach. Więc taki europejski dyplom na zakończenie jakichś studiów, które ktoś sobie ułoży, rok tu, rok tam, rok w jeszcze innej uczelni, może być również dodatkowym atutem na europejskim czy na światowym rynku zatrudnienia. Mam nadzieję, że w miarę odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dziękuję, bardzo wyczerpująca odpowiedź. Myślę, że szczególnie ten aspekt dotyczący dyplomu europejskiego ważny jest dla uczelni, które są w sojuszach europejskich. Jest to 32 polskie uczelnie, w tej chwili w Europie już jest 65 uniwersytetów europejskich, więc jest to temat rzeczywiście aktualny i bardzo dla nas ważny. Ale wracając do strategii. W opracowywaniu celów strategii, zgodnie z zasadą SMART, bardzo ważne są dane i ich analiza. Dlatego w kolejnym pytaniu zwracam się do pana dyktora, pana profesora Protasiewicza. Jakie kraje docelowe dominują, jeśli chodzi o najliczniej aplikujących studentów zagranicznych na studia w Polsce i na jakie trendy wskazuje analiza zeszłych lat, jeśli chodzi właśnie o pozyskiwanie studentów zagranicznych? No to dziękuję. No, przede wszystkim Ukraina. 43% studentów pochodzi z Ukrainy, 12% z Białorusi, a później już mamy taki resztę, rozkład. Co ciekawe, jest bardzo niewiele studentów z krajów starej Unii Europejskiej. Raczej mamy bardzo dużo studentów z krajów stowarzyszonych i aspirujących do Unii Europejskiej. Ale prawdą jest, jak pan minister powiedział, mamy też studentów z Nowej Zelandii, Australii, studiujących medycynę, z Norwegii. Mamy też studentów z Ameryki Południowej i Północnej, więc tutaj oczywiście w niewielkim stopniu. Główne kierunki, jakie studiowane, to już użyję ściągi, to jest zarządzanie, 18 tysięcy studentów, informatyka 12 tysięcy, wszelakie kierunki lekarskie 6,7 tysiąca, pielęgniarstwo i tak dalej. Zgadza się, przekroczyliśmy 100 tysięcy, mamy 103 tysiące studentów zagranicznych. Przy rzeczywiście ogólnoświatowej populacji studentów zagranicznych 6,5 miliona. Rzeczywiście dążymy do większego umiędzynarodowienia, ale ciekawe zjawisko też pojawiło się w Holandii, gdzie niektóre uniwersytety zdecydowały się limitować liczbę studentów, ograniczając maksymalnie do 20%. Chodzi to o, że zbyt duże umiędzynarodowienie wcale nie jest takie dobre dla gospodarki kraju i limituje dostęp do studiów dla populacji danego kraju. No to my jeszcze mamy troszeczkę do tych 20%. Cóż jeszcze z ciekawych rzeczy? Ile procent studentów zostaje na rynku pracy? To chyba jest istotne. Monitorujemy rynek pracy absolwentów 5 lat po ukończeniu dyplomu. Te liczby są różne i wahają się w zależności od
typu studiów. Jak pan minister powiedział, 20% po studiach drugiego stopnia. Niemniej jednak po studiach pierwszego stopnia 10%, a po studiach jednolitych 3 od 3 do 5% zostaje na polskim rynku pracy. Prawdą jest też, jeżeli chodzi o kierunki lekarskie, że to jest bardzo znikomy procent, 0,5% lub 1% zostaje w Polsce, także studenci z Australii nie przyjeżdżają tutaj, żeby studiować i pracować, tylko wracają do swego ojczystego kraju lub jadą w inne miejsce. Tyle krótko danych. Myślę, że dużo więcej danych można znaleźć na oficjalnych stronach radonnauka.gov.pl czy elanauka.gov.pl, gdzie są wszystkie statystyki, bardzo bogaty zakres danych. Można zobaczyć dokładnie, co się dzieje, jaka jest struktura, które kierunki są studiowane i co się dzieje z absolwentami. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście nie jest proste przedstawiać dane bez wspomagania się slajdami i też potwierdzam, rzeczywiście Radon, zarówno jak i ELA, to bardzo ciekawe narzędzia do benchmarkingu, tak? Do obserwowania, jak plasuje się nasza uczelnia w kontekście innych graczy na rynku. Mamy już informacje o strategii, mamy dane ilościowe, a co jeśli chodzi o aspekt jakościowy? Tutaj chciałam zwrócić się z pytaniem do pana dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pana doktora Karczewskiego. Wiemy, że marketing szeptany to najskuteczniejsze narzędzie promocji. Szczęśliwy student to nasz przyszły ambasador, o czym już dzisiaj wspominaliśmy. I NAWA od wielu lat właśnie wspiera uczelnie poprzez programy finansujące właśnie te działania promocyjne, ale również integracyjne dla studentów zagranicznych, włączające je w społeczności lokalne, dbanie o ich dobrostan. Prosiłabym o przedstawienie właśnie w ramach jakich programów uczelnie mogą korzystać z tych środków i czy są jakieś przykłady dobrych praktyk, które warto tutaj przytoczyć z polskich uczelni. Panie dyrektorze, oddaję głos. Dziękuję. Tak, dokładnie tak jak pani powiedziała, szczęśliwy absolwent na pewno może spowodować, że dużo więcej osób będzie chciało studiować w naszym kraju. Tutaj nawet taki przykład, którym byłem dosyć zdziwiony, bo obecnie wiele osób w naszym kraju z Wietnamu, dużo osób z Wietnamu chce studiować w naszym kraju i zastanawiałem się dlaczego. Okazało się, że dużo osób z tego kraju studiowało u nas w latach 70. i 80. i byłem bardzo zdziwiony, jak wiele osób na wysokich stanowiskach w Wietnamie ukończyło studia w naszym kraju i rozmawia biegle w naszym języku. To było zaskakujące. Także nie tylko ważny jest ten aspekt samych zajęć, na jakim one są poziomie, ale też ten aspekt, jak ci studenci czują się studiując w naszym kraju. Nawet tak błaha sprawa jak to, że idziemy do restauracji. No, liczy się ten posiłek oczywiście, ale jeżeli nie czujemy się dobrze w tej restauracji, nie mamy dobrych wrażeń z tym związanych, no to nie polecimy tej restauracji. No, tak samo jest ze studiami. Także liczy się to, jak ci studenci integrują się z lokalną społecznością, jak są obsługiwani na uczelniach, w jakim języku, czy osoby pracujące na uczelniach rozumieją ich potrzeby. Ale póki co, przynajmniej jeżeli chodzi o programy NAWA, no nie idzie nam tak źle w tym aspekcie, bo NAWA zrobiła ankietę na próbie około 1000 osób, absolwentów programów NAWA i aż 92% studentów biorących udział w tych programach powiedziało, że jest bardzo zadowolona z tego aspektu w naszym kraju. Ponad 60% z tych studentów w ogóle chciałoby tutaj zostać, pracować, a 19% studentów, absolwentów chciałoby kontynuować studia w naszym kraju. Ale przykłady, tak? Bo tutaj było pytanie o przykłady. NAWA robi to dwutorowo. Po pierwsze poprzez programy skierowane do uczelni, a z drugiej strony poprzez wydarzenia, które sama organizuje.
I ostatnio na przykład mieliśmy 17 listopada takie wydarzenie zorganizowane przez NAWA, Dzień Studenta. Zaproszone na to wydarzenie zostało bardzo wiele osób z 25 krajów. Byli to studenci z takich krajów jak Kolumbia, Argentyna, Brazylia, Indonezja, wspomniany Wietnam i tak dalej, i tak dalej. Studenci mieli tam możliwość wymiany doświadczeń, uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach, zdobycia informacji, jak poprawić ich dobrostan psychiczny, bo wiadomo, jeżeli się przyjeżdża do obcego kraju, no to nie do końca zawsze jest to samopoczucie na wysokim poziomie. Jest ten szok kulturowy. Były na tym wydarzeniu warsztaty międzykulturowe, możliwość nauczenia się przemówień publicznych. No i przede wszystkim był pan minister Andrzej Szeptycki, który praktycznie przez godzinę rozmawiał ze studentami i bardzo cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. No to, drodzy Państwo, gdybym ja był studentem, pojechałbym do obcego kraju i przyszedłby na spotkanie ze mną sam pan minister i jeszcze odpowiadałby na moje pytania, no to moje poczucie ważności by znacznie wzrosło. Także jeżeli chodzi o NAWę, to dbamy o ten dobrostan studentów. Ale jeżeli chodzi o programy skierowane do uczelni, mogę tutaj wymienić na przykład kursy letnie NAWA, kursy przygotowawcze. Tutaj jeszcze przed samym rozpoczęciem studiów przez studentów zagranicznych w Polsce NAWA poprzez programy dla uczelni oferuje kursy przygotowawcze w języku polskim, to z jednej strony, ale z drugiej strony różnego typu warsztaty, wycieczki, spotkania z ciekawymi Polakami. Na przykład Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu proponował po pierwsze zwiedzanie Starego Miasta w Poznaniu, czy zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego, czy różnego rodzaju muzeów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferował wycieczki do Sandomierza, bardzo ciekawe miasto znane ze znanego serialu, do Kazimierza Dolnego, do Zamościa. Oferował też oglądanie filmów w języku polskim wraz z dyskusją, różnego typu warsztaty międzykulturowe. Kolejnym takim programem skierowanym do uczelni jest program Welcome to Poland. On ma na celu po pierwsze umiędzynarodowienie, pomoc w umiędzynarodowieniu polskich uczelni, ale z drugiej strony też zwiększenie kompetencji czy kadry administracyjnej, dydaktycznej, czy rozbudowę infrastruktury, która pomaga w obsłudze studentów zagranicznych. Tutaj uczelnie mają bardzo dużą autonomię, jeżeli chodzi o pomysły związane z integracją studentów z lokalną społecznością, czy z ich dobrostanem emocjonalnym. Jako przykładem mogę tutaj podać takie dwa programy. Pierwszy o nazwie Feel Good, który ma miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w ramach tego grantu uniwersytet zadeklarował zorganizowanie cyklu spotkań na temat kształtowania postaw otwartości, akceptacji, wzajemnego zrozumienia studentów polskich i zagranicznych, warsztaty pomagające w poprawie samopoczucia tych studentów, którzy przyjechali do naszego kraju, czy poprawę zdrowego trybu życia, propagowanie postaw i rozwój Welcome Pointu, czyli poprawę kompetencji pracowników administracyjnych, tak żeby byli w stanie obsługiwać tych studentów zagranicznych na wysokim poziomie. Drugi program w ramach Welcome to Poland, który mogę podać jako taki przykład, to program mający miejsce na Uniwersytecie w Białymstoku, nazywa się Local University Global Opportunity i w ramach tego programu Uniwersytet w Białymstoku zadeklarował zorganizowanie
kursów języka angielskiego dla kadry współpracującej z studentami zagranicznymi. Są 3 grupy po 15 osób, cały kurs trwa 16 godzin. Uniwersytet zadeklarował stworzenie oznakowania na uczelni, w okolicach uczelni w języku angielskim, tak aby studenci zagraniczni mogli się bezproblemowo poruszać, co czasami jest dużym problemem. Dzisiaj sam zgubiłem się na AGH, także niektóre uczelnie są dosyć duże. Kolejna rzecz, uniwersytet zadeklarował stworzenie informatorów dla studentów, czy to przyszłych, czy to obecnych, w kilku językach, w języku angielskim, w języku hiszpańskim, w języku ukraińskim, tak aby mogli zdobyć wszystkie niezbędne informacje. Zorganizował też warsztaty międzykulturowe. Nie wiem, czy jeszcze mam czas, żeby mówić? Tak, proszę, fajne przykłady. Kolejnym takim programem, który miał miejsce i był sponsorowany przez NAWE, jest program International Alumni, skierowany do alumnów, absolwentów uniwersytetów. Miał on na celu poprawę relacji, budowanie sieci, jakieś różnego typu wydarzenia promocyjne związane z absolwentami polskich uczelni, absolwentami zagranicznymi polskich uczelni. I w ramach tego programu akceptowane były takie działania jak opracowanie systemu współpracy z zagranicznymi absolwentami, różnego typu kampanie promocyjne, materiały informacyjne, różnego rodzaju multimedia, filmy, spotkania, konferencje, udział absolwentów zagranicznych tych uczelni w targach, w spotkaniach z kandydatami, z aktualnymi kandydatami. I takie 2 programy, które mogę podać jako przykład, to pierwszy mający miejsce na Politechnice Lubelskiej, nazywa się Absolutely Best Alumni. I tutaj uczelnia, w ramach tego programu powstały filmy przedstawiające success stories studentów, którzy studiowali wcześniej na tej uczelni, studentów zagranicznych. Wybrano ambasadora Politechniki Lubelskiej, który miał zajmować się całym obszarem. Zorganizowano wydarzenia networkingowe pomiędzy kandydatami, aktualnymi studentami i absolwentami zagranicznymi studiów. Miały też miejsce spotkania mentoringowe. Drugi przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, program Reunion. Tutaj uniwersytet stworzył stronę internetową z bazą danych absolwentów zagranicznych tej uczelni. Zorganizował też dosyć duże spotkanie absolwentów. No i jeszcze wartym jest wspomnienia kampania Ready Study Go Poland, którą NAWA już prowadzi od wielu lat. Jest to kluczowy element promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Ta kampania jest dosyć skuteczna. Ma po pierwsze na celu zachęcanie studentów czy kandydatów na studentów z zagranicy, aby studiowali w Polsce, ale z drugiej strony zapewnia im wsparcie na różnych etapach studiowania w Polsce. Tutaj została stworzona strona internetowa readystudy.gov.pl, na której studenci czy kandydaci mogą znaleźć ofertę edukacyjną studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Mogą dowiedzieć się, jakie są szczegóły procesu aplikacyjnego, jakie są wymagane dokumenty, jakie są wymagania odnośnie wiz czy wszelkiego typu formalności. NAWA też organizuje promocje na różnego typu targach zagranicznych, najważniejszych targach w Europie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to na innych kontynentach. Informuje, podaje szczegóły czy ofertę różnego rodzaju stypendiach, z których mogą studenci skorzystać. Na przykład to jest program Banach skierowany do krajów rozwijających się. Program Anders, jest to oferta skierowana do szeroko pojętych środowisk polonijnych.
czy program Poland My First Choice skierowany do potencjalnych kandydatów z krajów już rozwiniętych. Wartym wymienienia jest również platforma kontaktowa, to, że NAWA buduje społeczność wśród aktualnych i przeszłych studentów. W mediach społecznościowych jak Facebook czy LinkedIn tutaj publikowane są historie sukcesów absolwentów czy aktualnych studentów zagranicznych. Jest tutaj przestrzeń do interakcji, gdzie potencjalni kandydaci czy aktualni studenci zagraniczni mogą zadać różnego rodzaju pytania i na bieżąco uzyskiwać na nie odpowiedzi. To tak tyle, bo bym mógł mówić i mówić do jutra, ale już może skończę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo też dziękuję za przytoczenie przykładu z mojej uczelni właśnie tego programu Feel Good w ramach Welcome to Poland. Rzeczywiście dużym zainteresowaniem cieszą się te warsztaty, ale nasze spostrzeżenie jest też takie, że bardzo dużą potrzebę mają polscy studenci dbania o ich dobrostan i czasami jest takie postrzeganie, że ta uwaga bardzo mocno skupia się na studentach zagranicznych i bardzo często zapisują się również studenci polscy. To samo też dotyczy kadry i wypracowywania otwartości właśnie jeśli chodzi o kadrę akademicką, administracyjną i tu kto z Państwa już czytał wytyczne do nowego programu Welcome to Poland, to rzeczywiście ono się bardzo mocno skupia na kadrze i to jest odpowiedź rzeczywiście na zwerbalizowane gdzieś potrzeby, które się pojawiły. Temat naszej debaty to sytuacja obecna i perspektywy. Stąd kolejne moje pytanie kieruję właśnie do pana prezesa założyciela Fundacji Perspektywy, organizacji, która była pierwszą w Polsce, która zainicjowała działania mające na celu promowanie studiów w Polsce za granicą. Jak z perspektywy wieloletnich doświadczeń programu Study in Poland postrzega pan właśnie sytuację obecną i perspektywy utrzymania wzrostu studentów zagranicznych w Polsce i w związku z tym, jakie plany na najbliższy rok, jeśli chodzi o program Study in Poland, jakie kraje docelowe, jakie plany, panie prezesie? Szanowni Państwo, tak patrząc na umiędzynarodowienie, rzeczywiście Study in Poland od 20 lat jak gdyby stara się, żeby to szło dobrą drogą, to dzisiaj ja tak naprawdę mam nieodparte wrażenie, że podobnie jak w filmie Simona Wellesa Wehikuł czasu, ten zegar umiędzynarodowienia zaczął odliczać czas do tyłu. Gdzieś tak od lipca przyspiesza jak gdyby. I oczywiście jest pytanie, jak daleko się cofniemy. Jest tutaj kilka osób, które były 2 tygodnie temu na konferencji na AGH na temat jakości kształcenia. Pan minister łączył się z nami zdalnie, robiła to Polska Komisja Akredytacyjna. I ja zakończyłem takie swoje krótkie wystąpienie właśnie na temat perspektyw umiędzynarodowienia takim dużym screenem z pytaniem otwartym: Internationalization in Poland, Ice Age or just a cold winter? Proszę Państwa, i pożądana odpowiedź jest oczywiście, żeby to była ostra zima, żeby to była ta cold winter, dlatego że epoka lodowcowa nas nie interesuje, bo po pierwsze nas tam nie będzie. Proszę Państwa, ale ta ostra zima jest rozwiązaniem pożądanym, dlatego że zima się kiedyś kończy. Choć będzie to wyjątkowo długa zima, bo ona zaczęła się nam w lipcu i będzie trwała co najmniej do czerwca, do drugiej tury wyborów prezydenckich. Ale po każdej zimie następuje odwilż. Policzymy wtedy straty, zobaczymy, ile straciliśmy w tym roku akademickim. Oszacujemy, czego nie zrobimy w następnym roku, bo już będzie za późno. I zaśpiewamy sobie saćmy róże i od jesieni zaczniemy znowu je sadzić. Proszę Państwa, to jest oczywiście związane z tym, że politycy z analiz różnych wydedukowali, że właśnie migracja, umiędzynarodowienie, w tym wizy studenckie, mogą być atrakcyjnym polem przewidywanej batalii wyborczej. Ja tak to sobie tłumaczę, dlatego że tłumaczenie złośliwością polityków byłoby oczywiście absurdalne. I proszę Państwa, mamy tutaj
sytuacja tak naprawdę bez wyjścia na tym etapie, dlatego że fakty się nie liczą. Zresztą tych faktów nie ma. Ja przestudiowałem dokładnie raport NIK-u na temat polityki wizowej MSZ-u. No, ten w formule tam prawie 200 stron wystąpienia pokontrolnego do ministra spraw zagranicznych i tam prawie w ogóle nie ma wiz studenckich jako takich. I wizy studenckie tam się pojawiają tak naprawdę tylko we fragmencie, który mówi, że no, w odniesieniu do kilkunastu tysięcy studentów nie można powiedzieć, czy zostali zrekrutowani źle, czy dobrze, bo baza MSZ-u ma braki i nie można niczego z niej wydedukować. No, proszę Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, no to trochę jak gdyby pokazuje no, bezsensowność tych różnych wcześniejszych enuncjacji, że kilkadziesiąt tysięcy przyjechało do Polski nie to, że nielegalnie, co jak gdyby w innym celu, a co najmniej kilkanaście tysięcy bez matury. No nie podano, nie znaleziono w polskich uczelniach akademickich w każdym razie ani jednej osoby, która byłaby przyjęta na studia bez wymaganego prawem świadectwa. To, że ono w innym trybie było jak gdyby nostryfikowane, to wynikało z zarządzenia ministra wcześniejszego, który to umożliwiał. Proszę Państwa, no ale na dzisiaj MSZ jest na górze i tak naprawdę staje przed nami stare inteligenckie pytanie, co robić, kiedy nic się nie da zrobić. No i odpowiedź Study in Poland, tutaj odpowiadając pani Edycie, jest taka, kilkuczłonowa. No po pierwsze, róbmy swoje. I my to swoje robimy. 3 tygodnie temu była wielka grupa polskich uczelni w Turcji, w 3 miastach, w Ankarze, Izmirze, Stambule. 10 dni temu byliśmy w Kazachstanie. Ponad 24 uczelnie wczoraj, dzisiaj są jeszcze w Azerbejdżanie, w Baku, dlatego że stamtąd przyjeżdżają do nas studenci. Tam włożyliśmy olbrzymie wysiłki, jak gdyby w poprzednich kilkunastu latach rekrutacyjnych i tego nie można zmarnować. Dlatego między innymi planujemy wyjazd do Wietnamu. Zresztą Uniwersytet Gdański już tam przygotowania jako uczelnia wiodąca poczynił, dlatego że i do Uzbekistanu, proszę Państwa. To są te 2 kraje, przy których należy się uprzeć, panie ministrze, w rozmowach z MSZ-em. Dlaczego? Dlatego, że na świecie są to kraje, z których wyjeżdża najwięcej studentów zagranicznych poza Chinami, no bo wyjeżdża ponad 1 milion Chińczyków i Indusami wyjeżdża ponad 600 tysięcy Indusów, studiuje za granicą. I 3. krajem jest Uzbekistan, 150 tysięcy Uzbeków już studiuje za granicą i Wietnam 135 tysięcy. Zresztą one się zamieniły, bo jak gdyby po prostu oni jadą na studia, dlatego że ludność Uzbekistanu co roku zwiększa się o ponad 1 milion osób. To jest kraj, gdzie ta choinka demograficzna jest jak prawdziwa choinka nasza świąteczna, bożonarodzeniowa. To znaczy przybywa co roku ponad 1 milion mieszkańców Uzbekistanu. W związku z tym oni otwierają filie uczelni, oni są bardzo aktywni międzynarodowo. Oni wysyłają swoich za granicę, między innymi do Uniwersytetu Gdańskiego co roku, po prostu płacą za to zresztą bardzo dobrze na studia anglojęzyczne z prawa, z tego co dobrze pamiętam. Proszę Państwa, i dlatego też powtarzamy to, przynajmniej ja to robię przy każdej okazji, że liczymy bardzo na interwencję naszych polityków właśnie w MSZ-cie, żeby wskazano nam kraje bezpieczne. Ostatnio mówiłem to do pana ministra Wieczorka na zgromadzeniu plenarnym KRASP-u, żeby wskazano nam kraje bezpieczne. No przecież nie może być tak, że na świecie Polska nie zna żadnych krajów bezpiecznych. Mówię o tych krajach pozanatowskich. W związku z tym my możemy zrozumieć, że Pakistan jest krajem obarczonym ryzykami różnymi, że o Indiach nie chcę mówić, bo pan minister sam się angażował jak gdyby w odblokowanie przecież Indii, że Tadżykistan, czy jest ileś krajów, w których są czy ryzyka migracyjne tak zwane, czy terrorystyczne, czy w ogóle zagrożenia dla bezpieczeństwa. No ale na Boga, nie wszystkie kraje pozanatowskie są wrogami Polski. Wskażcie nam, dlatego że nie jest możliwe, żebyśmy przerwali jak gdyby te nasze działania. My musimy wierzyć, że to, co robiliśmy przez kilkanaście lat, polskie uczelnie przecież, NAWA od pewnego momentu, było robione słusznie. My musimy wierzyć w to, że umiędzynarodowienie jest potrzebne. W związku z tym to wskazanie na tym etapie już krajów bezpiecznych, nie jak będzie ustawa przyjęta wizowa, dlatego że kiedy będzie przyjęta, my nie wiemy. A szkody, destrukcja następuje już teraz, dlatego że cały korpus konsulów
zgaduje zawsze, czego chce centrala i już jak gdyby utrudnia przyznawanie wizów w różnych innych miejscach. I jest jeszcze jeden aspekt, proszę Państwa, ostatnia uwaga tej sytuacji. No mamy kryzys umiędzynarodowienia, ten właśnie wywołany jak gdyby poza środowiskiem akademickim, no ale każdy doświadczony menadżer wie, że dobry kryzys to skarb, a grzechem byłoby nie wykorzystać kryzysu. I skoro mamy już kryzys na tym poziomie przede wszystkim rekrutacji na studia pierwszego stopnia, no bo zanim NAWA zacznie efektywnie online, prawda, wzorowo nostryfikować te świadectwa, to jeszcze sporo czasu minie. Proszę Państwa, w związku z tym wyciągnijmy wnioski, co można zrobić. Myśmy takie wnioski wyciągnęli już na początku lutego tego roku podczas konferencji KRASP-u Politechniki Poznańskiej i Study in Poland w Poznaniu, gdzie mówiliśmy głównie o tym, w jaki sposób zwiększyć i nabory, i jakość kandydatów do szkół doktorskich i na studia drugiego stopnia. Dlatego, że naszym problemem w Polsce tak naprawdę jest nauka. To znaczy wszelkie działania promocyjne, za którymi nie pójdzie nauka, za którymi nie pójdzie wysoki poziom ten naukowy naszego kraju, są skazane na niepowodzenie. Nie da się reklamami w New York Timesie przekonać kogokolwiek, że Polska jest krajem bardzo rozwiniętym naukowo. W związku z tym, skoro mamy problemy ze studiami pierwszego stopnia, no to skupmy się może, tak jak planowaliśmy to, właśnie na tych szkołach doktorskich, na pozyskiwaniu talentów, na tej cyrkulacji mózgów i na studiach drugiego stopnia, dlatego że, proszę Państwa, ja chyba puściłem w sobotę czy w piątek takiego posta na Twitterze o tym, że taki szok, że zniknęliśmy ze światowej listy Highly Cited Researchers. To jest silna lista, dlatego że to jest 1% najczęściej cytowanych, zresztą na niej bazuje ranking szanghajski i tak dalej. Myśmy, proszę Państwa, zniknęli. Po raz pierwszy od 10 lat nie ma żadnego Polaka, proszę Państwa, ale ten post miał do dzisiaj 12 000 wyświetleń, czyli jak gdyby są sprawy, które w środowisku jak gdyby polskim, naukowym, akademickim są bolące. Dlatego konferencja w Gdańsku, którą będziemy robili w końcu stycznia, 30-31 stycznia, będzie miała jako temat wiążący umiędzynarodowienie nauki. Proszę Państwa, to jest takie, wydaje mi się, że ta destrukcja, bo tak to odczytam, MSZ-u i MSW w odniesieniu do umiędzynarodowienia musi być przez nas dobrze spożytkowana dla dobra polskiej nauki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że już parę z panów chce się odnieść do tej wypowiedzi, zanim przejdę do kolejnego pytania, więc oddaję głos panu. Tak, chciałem podać kilka danych na poparcie słów pana prezesa, bo ile Ukraina i Białoruś to jest 56% studentów, Europa, USA, Kanada 15%, to reszta to jest 28%. I właśnie takie kraje jak Azerbejdżan, Uzbekistan, Zimbabwe notują największy wzrost liczby studentów. Szczególnie Azerbejdżan i Uzbekistan. Na poparcie pana słów chciałem dodać te liczby. Dziękuję bardzo. Teraz last but not least, współgospodarz, pan profesor Jerzy Lis, rektor AGH. Ale ja tak przekornie pierwsze pytanie chciałabym zadać panu nie jako rektorowi AGH, ale jako koordynatorowi krajowemu sieci KRASP. W związku, bo mówimy cały czas o danych w sumie raczej pozytywnych, bo to są dane z 2023 roku. A mamy możliwość jako jedni z pierwszych usłyszeć o wynikach badania zleconego przez pana podsekretarza stanu profesora Szeptyckiego w ramach, już czytam, w ramach działań organizacyjnych obejmujących gromadzenie i opracowywanie informacji związanych z bieżącą sytuacją studentów zagranicznych oraz rekrutacją i problemami wizowymi. Pewnie niektórzy z państwa dostali takie ankiety w trybie natychmiastowym. Bardzo prosimy, panie rektorze, o przedstawienie wyników pierwszych i jakichś analiz oraz stanowiska sieci KRASP wobec tej sytuacji. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, a także dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Szeptyckiemu za uruchomienie pewnego szybkiej linii zbierania danych. My w KRASP-ie mamy taką sieć, która pozwala z uczelni zebrać dane,
które są potrzebne. No tak powiem, nazywamy to sieć kryzysowa, chociaż wolałbym, mimo wszystko, mimo że zgadzam się z panem prezesem Siemińskim, nie używać słowa kryzysu. Kryzys to nie jest dobre słowo w działaniu. No i rzeczywiście pan minister prosił, żeby uruchomić dane odnośnie studentów zagranicznych. Pierwsze, jeszcze nie do końca kompletne wyniki mamy. Chcę powiedzieć jedno. Zapytaliśmy uczelnie, ile w tej chwili mają studentów zagranicznych. Mniej więcej myślę, że mamy na poziomie 80% respondentów, bo nie obejmujemy wszystkich uczelni niepublicznych, natomiast wszystkie publiczne są i większość akademickich niepublicznych i mamy, że w tej chwili jest około 70 000 studentów zarejestrowanych na studiach. To są dane przed tygodnia. Rozmawialiśmy, konsultowaliśmy z panem ministrem, to mniej więcej by się zgadzało i myślę, że za miesiąc będziemy mieć, za 2 tygodnie lepsze dane. Patrzymy, kto nam nie dosłał, kogo nie ma na liście, zwłaszcza z uczelni niepublicznych. Do niektórych bardzo trudno dotrzeć, ale to też o czym świadczy. Natomiast jedno było bardzo ważne pytanie, bo zapytaliśmy, ile według uczelni dzisiaj studentów na pierwszym roku, którzy formalnie złożyli papiery i zostali zaakceptowani, nie dostarczyło wszystkich dokumentów, nie przeszło przez procedury wizowe, no czyli nie zarekrutowały się w pełni. I w tej chwili dostaliśmy dane, że takich osób jest 6 000. 6 000 osób, które złożyły papiery na pierwszy rok, głównie na studia pierwszego stopnia, ma w tej chwili problemy na dzisiaj, jest listopad, z zgromadzeniem dokumentów, które by pozwoliły w pełni zarekrutować się na studia. Natomiast to jeszcze nie jest nawet najważniejsze, ale najważniejsza jest struktura. 85% tych studentów to są studenci spoza Unii i spoza Ukrainy i Białorusi. Czyli z tych krajów, o których tutaj wszyscy mówimy, pan minister, pan prezes, no krajów, których obowiązuje normalna procedura wizowa. To są fakty na dzisiaj. Myślę, że za 2 tygodnie, panie ministrze, będziemy mieć te dane jeszcze bardziej konkretne. I one mówią o tym, że rzeczywiście coś się chyba zatrzymało w tych procedurach wizowych. Od razu mówię, że nie mieliśmy tych danych rok temu. Ja nie wiem, jak było rok temu. Zawsze dane trzeba odnosić jedne do drugich. Więc jednak te rzeczy, o których mówimy, szybkie uruchomienie wiz z krajów, które są bezpieczne, użyję nomenklatury tutaj pana prezesa, albo uruchomienie pewnych ścieżek przyspieszenia składania procedur. NAWA ruszy, rozumiem, gdzieś w przyszłym roku dopiero, ale teraz mamy pewne tąpnięcie. I to jest ważne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na 501 doktorantów, którzy zostali zarekrutowani na pierwszy rok w szkołach doktorskich, 118 osób ma problemy wizowe. 1/4, a to już jest jakby wyższy poziom odpowiedzialności, chociaż mniejsze liczby. Więc to jest krótka odpowiedź. Oczywiście mam inne dane, nie chcę ich analizować, to nie jest cel. Natomiast jednak te 6 000 osób niezarekrutowanych, mających problemy formalne, głównie wizowe, to jest problem. To jest mniej więcej około 30% studentów, którzy są na pierwszym roku zagranicznych. 1/3, 1/4, 1/3, no nie mamy pełnych danych. To jest raport z frontu i oczywiście te dane będziemy weryfikować. To tyle na to pierwsze pytanie. Jeżeli pani
Mam jeszcze kontynuować to. Czy jest już jakieś stanowisko KRASP w stosunku do tych trendów, które... No wie Pani, no stanowisko jest w formie raportu, który właśnie składam Panu Ministrowi do wspólnego działania. No bo trudno mieć inne stanowisko niż takie, które mówi, że no mamy studenci zarekrutowani, mają problem z jakby zgromadzeniem dokumentów na pełne otrzymanie statusu studenta. Patrzę na Panią Ewę, no nie wiem, czy to dobrze formułuję, ale formułuję w sposób ostrożny. Mówimy o AIROS. Natomiast ja bym jedno słowo odniósł do tego ogólnego pytania odnośnie strategii międzynarodowania. Strategia, ale zawsze potrzebna potem jest taktyka. I teraz patrząc na ostatnie lata, jedno się nasuwa. Nasze działania w umiędzynarodowieniu muszą i były bardzo zdywersyfikowane. No nie mamy tego szczęścia, że mamy rynek tak atrakcyjny dla studentów na świecie i stąd wszystkie ręce na pokład i każdy w zasadzie działał w różnym obszarze. Wszystko w ramach tego, o czym pan minister mówił, tej wspólnej strategii. My musimy znaleźć nasze szanse i nisze na świecie. I nie ma jednej metody. Inaczej działamy, inaczej musimy działać na studentów na pierwszy stopień, gdzie mamy rekrutację w szkołach średnich, gdzie musimy szukać właśnie takich obszarów, gdzie jesteśmy atrakcyjni, gdzie możemy się znaleźć, wykorzystywać wszystkie rodzaje działania na promocji, także absolwentów. Wcale się nie dziwię, to co pan dyrektor Kaczewski mówił, Wietnam, jak w latach 2000 byłem w Wietnamie, na 14 członków rządu wietnamskiego 8 osób były po uczelniach polskich, z tym 6 po AGH, łącznie z premierem. To był moment mojej grupy, jak w latach pod koniec, na początku lat 80. było 7 Wietnamczyków na 20 osób i to była inżynieria materiałowa, o dziwo wcale nie górnictwo. Także myśmy przespali, ale to jest inny temat pewien. Ale dalej kontynuujemy. W tej chwili koło absolwentów AGH w Wietnamie liczy 250 osób. Oczywiście większość osób na emeryturze i dość podeszłym wieku, ale mają dzieci, wnuki i to trzeba wykorzystywać. Ostatnio założyliśmy takie koła w Japonii 2 tygodnie temu. 43 osoby absolwentów AGH w Japonii. To też jest pewna droga, pani mówiła o absolwentach, którą trzeba rozwijać, robić promocje, tak jak uczelnie amerykańskie. Absolwenci są najważniejsi, właśnie ci, którzy są tutaj, między innymi stąd ten pomysł. Natomiast musi być to działanie bardzo wielokierunkowe. Inaczej na drugi stopień. To głównie działamy przez podwójne dyplomy, przez umowy z uczelniami, bo to jest inny target. To nie jest wolny rynek. Raczej skuteczne jest działanie przez partnerstwo. Tak samo działamy w uczelniach europejskich. Pan minister mówił o dyplomie, to też będą studenci zagraniczni. W tej chwili z Francji mamy 30 osób na 2. stopniu w ramach uczelni kosmicznej. Doktoranckie, natomiast rozwija się bardzo rynek podyplomowych i kursów. I ten rynek musimy jeszcze mocniej penetrować, dlatego że to można wykorzystać pewne specjalności naszych uczelni. Ja już nie mówię o AGH, ale sprawy surowcowe, sprawy energetyczne, sprawy klimatyczne są pojętne. Firmy po prostu mogą składać i składają takie zamówienia na kursy. Mamy takie kursy, mieliśmy z Indii, mamy z Wietnamu. Chodzi o wiertnictwo, tutaj pan rektor Wiśniowski potwierdzi. Mamy górnictwo. Wbrew pozorom to takie w Polsce, no powiem delikatnie, niezbyt popularne kierunki mogą być naszą szansą na współpracę, rozwój i wspólne działania. O Polonii już mówiliśmy, to jest kolejna grupa docelowa. Szukać po prostu targetu, szukać obszarów, w których działamy. Jedna rzecz jeszcze ważna na studiach
zwłaszcza drugiego stopnia. To są akredytacje międzynarodowe. Wiemy, patrzę tam pana rektora Mędroka, akredytacja AEBET, czyli taka najwyższa akredytacja inżynierska w Stanach, pozwala nam rekrutować studentów ze Stanów. Akredytacje międzynarodowe to też jest gwarancja poziomu kształcenia. Takie akredytacje są i na studiach ekonomicznych, i na studiach zarządzania, i na innych, więc dywersyfikacja w ramach strategii i działania skuteczne, nawet kierowane w danym roku na dane środowisko. To jest niestety, jesteśmy na to skazani, bo musimy nasz rynek po prostu rozproszyć i szukać szans w wielu obszarach. Stąd takie działania jak Manawa są bardzo potrzebne, bo one po prostu pozwalają nam zdobyć środki na konkretną promocję w danym zakresie. Ale to tutaj jest też ważne, oprócz wspólnych działań, tak jak Study in Poland, działania indywidualne poszczególnych uczelni. I duże uczelnie polskie tak robią. Wiem, że Uniwersytet Warszawski, Politechnika, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Jagielloński mają swoje strategie i działania, które mogą wyglądać na rozproszone, ale jednak one są celowane do danych środowisk. Już mówiliśmy o medycynie. Tylko dlatego udało nam się te 100 000. Oprócz tego, że musimy mieć jeszcze, ale to jest inny temat, wspólną politykę w zakresie Ukrainy i Białorusi. To też jest pytanie, co będzie w następnych latach. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dużo ciekawych wątków. Rzeczywiście temat mikropoświadczeń i kursów to bardzo chodliwy temat w dzisiejszej nomenklaturze na uczelniach. To jest też umiędzynarodowienie i coraz bardziej atrakcyjne w tej grupie wiekowej, która teraz staje się naszymi kandydatami na studia. Może to jest jakaś nisza, kursy podyplomówki. Niepokojące rzeczywiście są dane z tego ostatniego badania dotyczące doktorantów, bo to jest aż 1/4 i rzeczywiście w kontekście właśnie wpływu nauki na rankingi i na pozycjonowanie polskich uczelni jest to też niepokojący, myślę, aspekt. Bardzo ciekawe było też poruszenie wątku absolwentów i promocji. Jeśli państwo nie zajmujecie się na co dzień promocją, to może nie macie świadomości, że promocja zagraniczna i o tym rzeczywiście bardzo mocno to wybrzmiewa i w programie Ready Study Go Poland NAWY i w Study in Poland Perspective. To jest proces długofalowy. Zaburzenie tych lat wypracowywania sobie pewnej marki w takim Uzbekistanie, gdzie o Polsce jeszcze kilkanaście lat temu nie było słychać w kontekście studiów, jest bardzo trudne do odbudowania. Ja brałam udział też w jednej z misji z perspektywami, gdzie rzeczywiście nie promują się uczelnie na początku jako indywidualne jednostki, ale wypracowują na początku markę Polski jako tego miejsca właśnie, który jest graczem w mobilności akademickiej i dopiero później zaczyna się już mowa o programach na indywidualnych naszych uczelniach. Stąd przepraszam, teraz nie pamiętam polskiego słowa, ale zwrot inwestycji, jeśli chodzi o promocję zagraniczną, jest dużo bardziej długofalowy. Także te wyznaczenie kierunków jest ważne, bo my za rok nie będziemy mieli efektów promocji w tych wyznaczonych ewentualnie przez ministerstwo krajach. Czy państwo, bo widziałam, że niektórzy panowie robili notatki, czy nerwowo poruszali się w krzesłach podczas wypowiedzi innych z ekspertów, czy chcielibyście panowie się odnieść jeszcze do wypowiedzi czy pana prezesa Siwińskiego, czy tak, panie ministrze? Tak, dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do tego spotkania, o którym pan dyrektor mówił, spotkania ze stypendystami programu Banacha, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ja myślę, że to spotkanie było bardzo ciekawe i to nie tylko dlatego, że minister był, że nie, inaczej, ono było ciekawe dla ministra. I o tym chcę powiedzieć, mianowicie ja może tam mniej starałem się mówić, a
też chciałem słuchać. I jeszcze dostałem taką długą listę pytań, które miałem zadać, to chyba z agencji przyszła, albo z departamentu. Pytań, które miałem zadać studentom i oczywiście pierwsze pytanie, jak Państwu tu jest, a bardzo dobrze, tak? No, to takiej odpowiedzi grzecznościowej można się spodziewać, natomiast bardzo było ciekawe, kiedy do pewnych szczegółów przeszedłem, to niektóre odpowiedzi były w dalszym ciągu pozytywne, na konkretne pytania takie szpilki, natomiast w innych przypadkach były negatywne i to zarówno te pozytywne, jak i negatywne dla mnie osobiście były bardzo interesujące. Nie było właściwie żadnej odpowiedzi pod tytułem doświadczamy w Polsce przejawów jakiegoś rasizmu, dyskryminacji z powodu pochodzenia, koloru skóry. Ten problem się w ogóle nie pojawił. Natomiast pojawiły się opowieści o problemach administracyjnych i to zarówno na uczelniach, ale również, nawet nie chodziło o wizy, w instytucjach typu banki. I to wiem skądinąd, to też w jakichś tam kontaktach z moimi partnerami pozaakademickimi z Ukrainy, opowieści pod tytułem przychodzimy do jednego banku, odsyłają nas z kwitkiem, przychodzimy do drugiego banku, odsyłają nas z kwitkiem, a w trzecim bez problemu nam otworzyli rachunek. A ciągle przychodzi ta sama osoba z tym samym stosem dokumentów, tu niektórzy widzę, panowie kiwają głową ze zrozumieniem, prawda? I to jest coś, co nie leży bezpośrednio w kompetencjach ani ministerstwa, ani NAWA, natomiast na pewno jak mówimy, o czym pan dyrektor mówił bardzo słusznie, o tej jakości oferty edukacyjnej, prawda, czy o jakości środowiska, w którym ci nasi studenci, pracownicy z zagranicy, uchodźcy się poruszają, to bank, sam studiowałem za granicą, no i to była pierwsza rzecz, bo to stypendium gdzieś miało wpływać, tak? I jeżeli ci nie chcą otworzyć konta bankowego, to jako cudzoziemiec zagubiony, słaby, taki samotny, to jest problem, bardzo taki lokalny, ale konkretny, tak? No pojawiły się również hasła, tutaj trochę do naszego własnego ogródka, ja mówię jako profesor na UW i patrzę i na panią Ewę, i na pana rektora, no, pojawiły się zastrzeżenia dotyczące znajomości języka angielskiego przez wykładowców. Pod tytułem, cytuję, no mam 15 wykładów, 10 wykładowców mówi, a tym 5 pozostałym to my musimy słówka podpowiadać. Koniec cytatu, tak prywatnie, don't quote me on that. Więc to też warto odnotować, tak? Na pytanie o różnice kulturowe, to jedna z istotnych różnic kulturowych, jaką odnotowano, to że w Polsce wszędzie są żabki. Ale to, zera żabkas everywhere. Ale to już tak na poziomie, że tak powiem, anegdotycznym. Druga sprawa, kraje bezpieczne. Ja bym może wolał używać pojęcia kraju uprzywilejowane. Na pewno mamy pewne kraje uprzywilejowane i to są te kraje, skąd mamy najniższy odsetek tych odmów, tych studentów nieprzyjętych, tak? To są, jak ja mówię, kraje OECD+, w tym sensie, że OECD+, Ukraina, no do jakiegoś stopnia gdzieś na granicy Białorusi, ewentualnie Chiny, tak? I no stety, ale niestety, ale z różnych powodów kraje, które żeście panowie wymieniali, ja mówię o Azerbejdżanie, o Uzbekistanie, o Zimbabwe, one na tej liście krajów uprzywilejowanych nie są. To nie znaczy, że my stamtąd nie chcemy przyjmować studentów, bo przyjmujemy i pan dyrektor jasno mówił o tym, że one w tej liście tam pierwsza piątka, pierwsza dziesiątka są. Natomiast procedury wobec tych krajów są nieco bardziej złożone. Idea w szczególności ustawy wizowej, tak jak ją rozumiem, to nie jest, żeby się zamknąć przed konkretnymi krajami, tak? Natomiast MSZ ma nadzieję, że stworzymy taki system, który z ich perspektywy będzie systemem domkniętym, to znaczy pozwoli uniknąć nieprawidłowości, natomiast jednocześnie pozwoli zrekrutować prawdziwych studentów ze wszystkich krajów świata, jeżeli się u nas pojawią, tak? Ja pomijam jakieś przypadki incydentalne, bo oczywiście możemy mieć przypadek z konkretnego kraju, gdzie z powodu sytuacji politycznej, wzrostu terroryzmu, lokalnie przestaniemy wydawać wizy, tak? Ale do tego są te sławne czy niesławne instrukcje konsularne. I trzecia uwaga, i to właściwie jest rzecz, którą ja, jak wrócę do Warszawy, to spróbuję się zorientować, to jest odsetek tych doktorantów, którzy mają problemy wizowe. Do mnie do tej pory i to z kilku źródeł docierała informacja,
że z doktorantami jest lepiej. I teraz są dwie możliwości. Albo te informacje, które do mnie docierały, nie do końca się pokrywają z tymi danymi, albo, pan rektor o tym mówił, nie mamy danych z przeszłości. I tu podejrzewam, być może, że tak jest. Albo w przeszłości było jeszcze gorzej. Innymi słowy, te procedury trwają dość długo, natomiast być może w przeszłych latach połowa doktorantów miała problemy. Któryś z moich doktorantów mi mówił mniej więcej, że w tym roku nowy doktorant, chyba na 7 osób 2 osoby nie dojechały na zajęcia i to jest całkiem nieźle. No 2 osoby to jest mniej więcej te 25%. W związku z tym na pewno jest to sytuacja niezadowalająca, natomiast jednocześnie, zresztą braliście Państwo udział również w tych rozmowach, na różnych forach. Myśmy się starali przekonać MSZ, że doktoranci to są bardziej młodzi naukowcy niż tacy wyrośnięci studenci i wydawało nam się, że MSZ to jakoś, tak powiem, przyjął do wiadomości, więc staram się, ale to jest moja funkcja jako urzędnika państwowego, staram się widzieć dobre strony przynajmniej naszych działań i być może jednak to jest ta opcja, że za naszych poprzedników było gorzej. To jedna sprawa tak z praktyki. Doktoranci światowi składają papiery na kilka uczelni i to może też wynikać po prostu z ich wyboru w pewnym momencie. Tam nie ma tak, że on tylko na jedną uczelnię może złożyć, składa się na 3 i 4, dostaje się, a potem się wybiera jedną. I tak, że ten odsiew na rynku doktoranckim przeważnie jest duży. Natomiast no, takie dane dostaliśmy, więc trudno z nimi dyskutować. Pytam, czyli że w tych 25% są też ci, którzy się nie zgłosili, bo potencjalnie poszli... No muszę to uściślić, bo myśmy wyraźnie zapytali, którzy mają problemy z kompletowaniem dokumentów, w tym wiz. I takie dane dostaliśmy, to 100 ponad osób, to 18 osób. No, to nie są duże liczby, ale po to są, panie ministrze, dane, żeby teraz głębiej w nie wejść i zobaczyć, czy to jest problem, czy to jest rzecz, a przede wszystkim muszą się powtórzyć, więc za te 2-3 tygodnie, jak ustaliliśmy, będę miał nowe dane. Natomiast mówię, no, zbieramy i zobaczymy. Myślę, że jeszcze jedne ciekawe dane to są te, ile osób w ogóle aplikowało, nawet tych, których też te sito pierwsze nie przeszło, bo to też świadczy o tym, na ile kraj jest atrakcyjny i postrzegany w ogóle jako miejsce do studiowania. A instytucje akredytujące często o to pytają, nie ile osób przyjęliście Państwo na studia, ile osób rozpoczęło, ale ile osób w ogóle było zainteresowanych. No, takich danych nie zbieraliśmy, bo tych danych jest aż tyle, że uczelnie już się buntują, że za dużo żądamy od nich. Ale to, co pani mówi, jest bardzo ważne. To w kontekście jakości kandydata. Odnośnie także i pewnej polityki, skąd te aplikacje są i te... Ja tylko jedno chcę zwrócić uwagę, jeszcze o czym nie mówimy. Jakość kandydatów zagranicznych na studia. Przepraszam, mówię o rzeczy dość niepopularnej. Ostatnio w tych rekrutacjach i poprzednich żaden kandydat na studia informatyczne AGH nie przeszedł przez sito. Nasi byli lepsi. I to też jest jakoś, bo są uczelnie, których każdy się dostaje, kto aplikował, zwłaszcza jeżeli zapłaci. Przepraszam, nie mówię tylko o uczelniach, które wykorzystują jakby no, tą procedurę do gromadzenia studentów, ale bardzo renomowanych uczelni. Byłem na Stanfordzie, praktycznie każdy, kto zapewni sobie finansowanie, w tej chwili na Stanfordzie dostaje się na studia. Tam jest bardzo małe sito. Sito finansowe jest tak skuteczne, że... I jeszcze byłem na AI, byliśmy razem z panią minister Mrówczyńską na tym wyjeździe. 100% studentów zaaplikowanych na pierwszy rok kończy studia. Nieliczni nie kończą studia, niektórzy kończą po 10 latach, ale zawsze kończą. To mi powiedział dziekan Wydziału Sztucznej Inteligencji na Stanfordzie. Więc to są inne pewne mechanizmy. My też, jak popatrzę na to, co mówił pan minister, jak wygląda odsiew, jaki mamy na pierwszym roku, jest to nienormalne.
Zresztą tutaj staramy się też przeanalizować na uczelniach tą sytuację, dlatego że może to nie jest ta dyskusja, ale też weźmy pod uwagę, że studenci zagraniczni muszą się na nasze uczelnie zarekrutować i jest bardzo mocno egzekwowana formuła równości, że studenci krajowi muszą mieć te same szanse jak zagranicznych. Na informatyce ja to widzę, nigdy o tym nie rozmawiamy. Myślę, że właśnie ten poziom retencji zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów to bardzo ważny temat, panie... No najlepsi może do nas nie przychodzą. Drobny komentarz. Kiedy myśmy zaczęli analizować te problemy wizowe, tak to ujmijmy, w szczególności kwestie dropoutu, tego, że studenci z zagranicy niektórzy przyjeżdżają i znikają. Ja potem byłem w Australii między innymi, tam mają bardzo podobne problemy. Nie mają strefy Schengen, ale też studenci przyjeżdżają, zapisują się na uczelnię i znikają. A potem byłem w Stanach i rozmawiałem w Stanach i pytam, czy wy macie takie problemy. A moi rozmówcy takie wielkie oczy zrobili i mówią, nie, u nas studenci nie znikają. Ja pytam, jak wy to robicie? I tak popatrzyli po sobie i mówią, wie pan, panie ministrze, oni chyba u nas na tyle dużo płacą, że jak ktoś płaci za studia w Stanach, to nie po to, żeby dostać... To samo stamtąd usłyszałem. Więc to kwestia tak zwanej motywacji. Się bardzo zbiega z tym, co pan rektor mówi, tak? Mianowicie, że jak się ma bardzo dobre studia i bardzo wysokie opłaty, to wiele problemów same się rozwiązują. Tak, panie... Ja chciałem skomentować dwie rzeczy. No, dropout na polskich uczelniach wynosi od 40 do 50% i o ile dobrze pamiętam, jest taki sam mniej więcej dla studentów polskich, jak i zagranicznych. I jeszcze jedną rzecz chciałem dodać w kontekście dyplomów europejskich, ale w ogóle dyplomów. Być może ma to wpływ też na studentów zagranicznych. Uczelnie polskie czeka rewolucja w kwestii wydawania dyplomów. Od roku 2026 podstawową wersją dyplomu będzie dyplom cyfrowy. Wraz z suplementem ten dyplom będzie dostępny w smartfonie, w aplikacji mObywatel. Właśnie pracujemy nad tym systemem i jeżeli student będzie chciał papier, to będzie musiał wystąpić o odpis dyplomu do swojej uczelni, więc podstawowa wersja dyplomu zgodnie z polskim prawem to jest dyplom cyfrowy. Od roku 2000... Może. Jednocześnie, jeżeli chodzi o europejską perspektywę, uczestniczymy w projekcie Cyfrowe Poświadczenia dla Ciebie, DC4U, dotyczący takiej europejskiej przestrzeni poświadczeń. Jest to bardzo duży europejski projekt, niemniej jednak ciągle pracujemy nad tym. Na pewno w czerwcu 2026 będziemy gotowi do wystawiania dyplomów cyfrowych razem z uczelniami, mam nadzieję. Dziękuję. Dziękuję szczególnie za te informacje o poziomie dropoutu. Na marginesie powiem, że organizatorzy zaprosili przedstawiciela MSZ do tego panelu. Teraz mamy czas, myślę, jeśli już panowie pozwolą, na zadawanie pytań. Jeśli państwo macie ochotę wykorzystać tak wspaniałych, zacnych gości i zadać im jakieś pytania lub skomentować to, co państwo usłyszeliście podczas naszego panelu, to serdecznie do tego zachęcam. Czy ktoś chciałby być tym pierwszym, który rozpocznie? Tu mamy pierwsze pytanie. Proszę poczekać o mikrofon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo panowie mówiliście o takim 20% studentów zagranicznych na uczelniach i był przykład z innego kraju Unii Europejskiej. I ja mam takie pytanie, tak. I ja mam takie pytanie, czy w Polsce też będzie to jakoś jakby kontrolowany ten poziom, ilość procentów studentów zagranicznych na uczelniach polskich? Dziękuję. Panie ministrze? Tak, tylko że to, co w tej chwili jest w ustawie, o której mówiłem, to jest 50%.
Innymi słowy, zakłada się, że liczba studentów, to jest sformułowane tak enigmatycznie, jak to w ustawach, że liczba studentów z zagranicy nie może przekraczać połowy liczby całkowitej studentów, czy liczby innych studentów w domyśle obywateli Polski. I mamy w Polsce kilkanaście na 350 uczelni, gdzie ta liczba 50% jest przekroczona, w związku z tym nie jest to... Jest to rozwiązanie dość zdroworozsądkowe, natomiast nie uderzające jakoś radykalnie, całościowo w umiędzynarodowienie. Mnie to osobiście, ale to na marginesie, przypomina regulacje z czasów, kiedy ja byłem studentem, kiedy można było mieć, zdaje się, nie więcej niż połowę, przepraszam bardzo, studentów zaocznych. Czyli połowa to musieli być studenci bezpłatni na studiach dziennych, a drugą połowę uczelnia mogła sobie dorabiać. I to jest dość chyba taki zdroworozsądkowy taki balans. Jeśli mogę chwilkę o tej Holandii, bo często z ramienia tego, że działam w EAIE, w tym stowarzyszeniu, które siedzibą ma właśnie w Amsterdamie, to dużo słyszę o tych zmianach, które tam następują. Tam były też takie przypadki uczelni dosyć liczne, gdzie właściwie wszystkie programy były po angielsku. Także to umiędzynarodowienie poszło znowu tak daleko, że obywatel Holandii, który chciałby po holendersku studiować, na wielu uczelniach nie miał takiej możliwości. Stąd ten taki troszeczkę ruch w drugą stronę. Tak? Mogę jeszcze. Natomiast poprawcie mnie, jeśli się mylę, natomiast z tego, co ja gdzieś bardziej w prasie niż w ministerstwie czytałem, ale w niektórych krajach to próby ograniczenia studentów z zagranicy, tu mam na myśli Holandię, ale również Australię, to się wiąże również z rynkiem nieruchomości. Tak, tak. Mianowicie jakby jeden z problemów, jaki obywatele czy miasta widzą, to jest fakt, że wraz z napływem studentów, w szczególności studentów z zagranicy, podnoszą się ceny nieruchomości. Były nawet takie badania, to już kompletnie z takich nieoczywistych skojarzeń, mianowicie, że po Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie pogorszyła się jakość studentów studiujących na uczelniach barcelońskich. Dlatego, że miasto stało się tak popularne wśród turystów, że ceny nieruchomości wzrosły i ci, którzy mieli wybór, stwierdzali, że oni nie chcą do Barcelony po to, żeby nie przepłacać. Natomiast oczywiście to się wiąże z innymi aktywnościami, które my prowadzimy zarówno jako ministerstwo, jak i moja macierzysta formacja, czyli Polska 2050, mianowicie rozwój sieci domów akademickich, rozwój, modernizacja, również projekt, który my mamy jako moja partia w agendzie i do którego wrócimy, to jest pomysł dopłat do akademików, tak zwany akademik za złotówkę, mówiąc hasłowo, właśnie po to, żeby przynajmniej od tej strony nie mieć problemów, to znaczy, żeby ten argument, on się w polskiej debacie chyba nie pojawił, pod tytułem, że studenci zagraniczni zawyżają ceny mieszkań, ale no, też kiedyś się może pojawić. Natomiast druga sprawa odnośnie języków, to też warto o tym pamiętać, że w Polsce też mamy dość specyficzną sytuację, mianowicie podział na studia polskojęzyczne i anglojęzyczne, on się właściwie zupełnie nie pokrywa z podziałem na studentów polskich i zagranicznych, dlatego że, o ile dobrze pamiętam, ponad połowa studentów z zagranicy, chodzi o Ukraińców i Białorusinów, studiuje w Polsce po polsku. A znowu część studentów, obywateli polskich, po to, żeby mieć lepszy dyplom, i również dlatego, że ich stać, wracamy do Stanfordu, studiuje na studiach anglojęzycznych, więc to, o czym była mowa w kontekście Holandii, Holandia nie ma licznych sąsiadów, którzy mówią po holendersku i chcą studiować w Holandii. Więc w Polsce sytuacja jest nieco inna niż językowo, niż na rynku holenderskim. Mogę jakby troszkę wejść w to słowo, o którym mówił pan minister. Bo studia po angielsku, nieważne, kiedyś mieliśmy też w innych językach, wiążą też się z pewną organizacją studiów. Czeka nas według mnie rewolucja, jeżeli chodzi o ten zakres, to znaczy indywidualizacja studiów. My teraz, żeby otworzyć studia po angielsku, rektor musi zgromadzić grupę. Inaczej nie ruszamy studiów. Jest olbrzymi problem z naborem,
bo trudno zebrać te naście, to różnie to wygląda, 10, 12 osób, żeby była grupa, bo inaczej po prostu te studia nie zwracają kosztów. Musi pójść w tym kierunku, jak jest na świecie. To znaczy każdy student praktycznie studiuje indywidualnie. Są grupy, są ścieżki studiowania, są przedmioty do wyboru i ten układ dość sztywny takich tradycyjnych zajęć musi zostać złamany. Microcredential idą w tym kierunku. To jest szansa na indywidualizację studiów, bo inaczej nie przeskoczymy, zwłaszcza na dużych uczelniach publicznych, technicznej strony uruchomienia studiów w języku obcym. A wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przy takiej systemie, jak w tej chwili mamy, zebrać po prostu grupę, to nie jest łatwo, zwłaszcza, że zbiera się grupę, a i co? I potem co? Powiedzieć tym studentom, nie zebraliśmy grupy, nie przyjmiemy was na studia. To są sprawy techniczne, to są sprawy bardzo ważne. Wymaga to też, zwłaszcza na dużych uczelniach, przy dużych naborach, przy dużych wydziałach, przy dużych kierunkach studiów, całkiem innego podejścia do studentów zagranicznych indywidualnych. Pomału takie rzeczy u nas wprowadzamy. Myślę, że na każdej uczelni to robimy, ale bez tego na zewnątrz w ogóle się o tym nie dyskutuje. Jak zebrać 20 osób, jeżeli mamy 1, 2, 3, 5, już prawie, a potem do tych studiów się nawet płatnych dopłaca. I to są rzeczy, które przy małej ilości studentów zagranicznych, mówię oczywiście po angielsku, no bo powiedzmy nasz standard kształcenia, są bardzo trudne do organizacji. Tutaj chyba wszyscy rektorzy, prorektorzy to potwierdzą. My musimy zmienić także sposób naliczania subwencji, jeżeli chodzi o studentów. I to jest pewna konsekwencja finansowania studiów, dystrybucji finansów na wydziały itd., itd. To też jest pewna rewolucja, do której na razie nie jesteśmy przygotowani. Dziękuję za ten głos. Rzeczywiście, szczególnie w dyskusjach na temat uniwersytetów europejskich ten temat też wybrzmiewa i myślę, że będzie się pojawiał coraz częściej. Czasami jest to problem zaporowy. Dokładnie. Mamy pytanie kolejne, pani przewodnicząca Aerosforum. Może taki drobny komentarz, kilka właściwie. Wracając do Holandii, która chciała wykorzystać swój potencjał dwujęzyczności, a okazało się, że napotkała na inne bariery, takie, że na przykład studenci nie mają gdzie mieszkać i z własnych obserwacji wiem, że nawet lekarze wynajmują pokoje w swoich mieszkaniach, żeby ci studenci mogli rozpocząć studia. To jest jedno. Jeśli chodzi o uruchamianie tych studiów anglojęzycznych, bardzo ważne, taki przykład, przepraszam, że z mojej uczelni, żeby robić to z uczelniami, które mają już swoją wyrobioną markę i renomę. My mamy takie wspólne studia z uniwersytetami w Gent i Lille. Oczywiście temat też tych studiów jest trafiony, bo to jest rozwój nowych leków, ale dzięki temu tam na 20 miejsc, na 22 dokładnie, aplikuje 700 osób. Także to też jest ważne, żeby mieć dobrych partnerów. Jeśli chodzi o procent tych kandydatów, studentów zrekrutowanych, którzy nie przyjechali, to chciałam powiedzieć, że byłoby ich o wiele więcej, gdyby nie misje ratunkowe uczelni, których niektóre uczelnie się podjęły. To była bardzo ciężka praca w okresie letnim, ale też od razu się uruchomiła szara strefa, to znaczy takie osoby, które proponowały tym kandydatom za pewne kwoty pieniędzy, niektóre poznałam, to pośrednictwo wcale nie gwarantujące załatwienia sprawy, ale jednak takie pośrednictwo. No tu wiele wątków można by było poruszyć. Wietnam to jest kolejna nasza taka szansa,
po latach, bo jak pan profesor Lis mówił, mieliśmy wielu Wietnamczyków i teraz znowu Wietnam stawia na Polskę w swojej wizji, w swojej polityce zagranicznej i to jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy mogli jednak rekrutować z całego świata, ponieważ nie jesteśmy tak atrakcyjni jak Amerykanie na przykład i do nas, przepraszam, ale przyjeżdżają bardzo zdolni młodzi ludzie, na przykład na studia doktoranckie, ale z takich krajów jak Pakistan, Etiopia i tak dalej, ponieważ otrzymują u nas stypendia i dla nich to jest atrakcyjne. Może tyle, bo mogłabym mówić długo, ale będzie jeszcze na pewno okazja na kolejnych panelach odnieść się do tych tematów. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Tu proszę panu podać. Zostało nam już kilka dosłownie minut, także proszę o krótkie w miarę pytanie. Szanowni Państwo, ja będę miał bardzo krótkie pytanie. Jeśli ja generalnie jestem doktorantem i podpytam pod kątem potencjału wymiany nie tyle studentów, doktorantów, a być może prowadzących profesorów z innych uczelni świata, bo jeżeli występuje taki problem, że może liczba publikacji nie jest wystarczająca i jeżeli Polska w tym rankingu nie jest na jakichś tam najlepszych pozycjach, czy dla mnie wydaje się być logiczne, żeby można było wykorzystać potencjał innych uczelni z Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, żeby zatrudnić profesora, zatrudnić na jakiś czas oczywiście, mówię tam 1 semestr, pół roku, rok, żeby może pokazał metody, nawiązał współpracę z jakąś katedrą i przeszkolił i może to będzie miało taki efekt, bo ja tak z takiego doświadczenia widzę, że bardzo mało jest właśnie prowadzących z innych uczelni i czy tutaj widzą Państwo potencjał? Dziękuję za to pytanie. Czekałam, aż w końcu pojawi się temat kasy. Także proszę o odniesienie się. Ja powiem o 2 szansach i przykładach. Jednym z przykładów pozytywnych jest IDUB, czyli po prostu ten projekt, inicjatywa doskonałości, gdzie możemy na uczelniach, oczywiście to ograniczone do tych 10 na razie, po prostu zarekrutować wykładowców z zagranicy i takie coś wszystkie uczelnie robią. Ja nie chcę dawać przykładów tylko AGH. I to jest bardzo... A drugim bardzo pozytywnym, ja mówię też o moim doświadczeniu, to są uczelnie europejskie. No właśnie ten system uczelni europejskich, w naszym wypadku te kosmiczne, to praktycznie jest zarekrutowanie wykładowców zagranicznych z partnerskich uczelni. Ten system tak działa. Szukajmy więcej takich szans. Ja już nie mówię o bezpośrednim zaangażowaniu, ale takie bezpośrednie zaangażowanie pracownika spoza Polski w bardzo ciekawych obszarach. U mnie takim przykładem na przykład może być energetyka. Wracam do tego przykładu japońskiego, jeszcze nie mówiłem. To mamy wspólną szkołę energetyki. Japończycy u nas wykładają. Więc trzeba walczyć pojedynczo i to trzeba zaktywizować dany kierunek, wydziału, dyrektora, rektora. Jeśli chodzi o środki finansowe, to jest też NAWA, która umożliwia sprowadzanie naukowców z zagranicy. Dokładnie. I tak jak w przypadku studentów, gdzie mamy programy typu Anders Banach czy Poland My First Choice, mamy podobne programy skierowane do naukowców. I jakby nie patrzeć, robimy co możemy. Jest naprawdę wiele milionów przeznaczonych na ten cel. Mamy programy, które umożliwiają sprowadzenie do Polski faktycznie najlepszych czy topowych osób zajmujących się tym obszarem. Mogą przyjeżdżać do Polski na projekty, które trwają od 6 miesięcy do nawet 2 lat. Mogą prowadzić badania wspólnie z naszymi naukowcami, mogą tutaj prowadzić zajęcia dla studentów. I są to programy zarówno takie długoterminowe, 2-letnie, o którym przed chwilą wspomniałem, jak i krótkoterminowe.
Tutaj wykładowcy z zagranicy mogą, na przykład program Zawadzka, mogą przyjechać konkretnie, aby poprowadzić dane zajęcia z danego obszaru, czy przeprowadzić konkretne kursy. Mamy też program Partnerstwa Strategiczne. Tutaj wspominam o tym programie, bo bardzo gorąco zachęcam przedstawicieli obecnych tutaj, aby składać wnioski jeszcze w grudniu, bo uruchamiamy ten program. Program ten umożliwia naprawdę całe spektrum rzeczy, o których Pan wspomniał, łącznie z tworzeniem wspólnych programów studiów z zagranicznymi uczelniami, gdzie w ramach tych wspólnych studiów mogą przyjeżdżać wykładowcy czy naukowcy z zagranicy. Jeszcze w ramach tych partnerstw strategicznych, bo tutaj jest ważna rzecz, o której chyba wcześniej nie wspomnieliśmy. Jedna z rzeczy, która przynajmniej w moim odczuciu mocno zachęca studentów do podjęcia takich, a nie innych kierunków, studiowania takich, a nie innych uczelniach, czyli współpracę danych uczelni z biznesem, z przemysłem. No bo dlaczego też między innymi studenci chcą studiować na określonych uczelniach zagranicznych? Dlatego, że czasami pracodawcy biją się o tych absolwentów, bo wiedzą, że po zakończeniu danych studiów czy danej uczelni są w 100% gotowi do podjęcia pracy. Także tutaj takie rzeczy jak programy po konsultacjach z biznesem, czy praktyki, staże po stronie biznesowej w czasie studiów, czy jakieś partnerstwa strategiczne z uczelniami. Tutaj myślę, że też jest bardzo dużo do zrobienia, bo jako osoba balansująca po stronie tej biznesowej, po stronie tutaj szkolnictwa wyższego, widzę bardzo często, że pokutuje takie wzajemne myślenie o sobie, nieprawdziwe. To, że osoby po stronie biznesowej, przemysłu mówią o osobach ze szkolnictwa wyższego, że to są teoretycy fantaści, a znowu druga strona myśli, że oni nie mają zielonego pojęcia, jak to się robi, kierują się często modami. Co oczywiście w praktyce ja się zupełnie nie zgadzam z tymi aspektami, no ale trzeba, i tutaj jako przykład, no, AGH jak najbardziej sobie z tym radzi, tutaj jest wiele dobrych praktyk, którymi można się kierować. Widzę też na sali przedstawicieli Uniwersytetu SWPS, tutaj też jest to naprawdę robione na wysokim poziomie. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim ekspertom za rzeczowe i inspirujące wypowiedzi. Jestem przekonana, że uda nam się położyć grunt do kolejnych sesji i dyskusji tu na scenie, ale również ożywionych dyskusji na pewno w kuluarach. Bardzo również dziękuję Państwu za uwagę, za interakcję i dziękuję za wszystko. Nakroćmy brawami. Bardzo serdecznie dziękujemy.